Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przepis ze wspólnoty. Będzie to przepis na szybkie pizzerki z szynką i serem. Zobaczymy, czy to będzie szybki przepis, jak on wyjdzie finalnie. Jeżeli wy jesteście ciekawi, zapraszam do dzisiejszego filmu. Do przygotowania pizzerek będziemy potrzebowali 125 g mleka, 200 g wody, 50 g świeżych drożdży, 10 g cukru, 60 g oleju słonecznikowego, 10 g soli, 600 g mąki pszennej, 8 łyżek sosu bolońskiego, 100 g sera edamskiego wiórki, 150 g szynki pokrojonej w kostkę, 50 g startego sera, np. parmezan, mozzarella, kulki, 125 g, 1 łyżka suszonego oregano i 20 g mąki krupczatki. Czas przyrządzania 20 minut, łączny czas 40 minut, przepis oceniony jako łatwy. Tutaj widzicie nazwę użytkownika, od którego pochodzi przepis i wyjdzie nam 8 pizzerek. Rozpoczynamy gotowanie. Informacja, na początek dodaję mleko, drożdże, nasz cukier i teraz będziemy podgrzewali zaczyn 40 stopni, 4 minuty, obroty prawe 1. Podgrzewanie dobiega końca, już zostały nam ostatnie sekundy, zakończone. Teraz dodajemy olej. Wlewam nasz przygotowany wcześniej olej. Po oleju czas na sól. No i oczywiście, cóż to za ciasto bez mąki, czyli dodajemy mąkę. Zamykam pokrywę. I wyrabiamy. Tutaj mamy w ustawieniach jako miękkie ciasto, czas 2 minuty, startuje. Wyrabianie ciasta zakończone. Ciasto przekładamy na obsypany krupczatką blat. Robimy z niego wałek, dzielimy na 8 części. Ciasto przyłożyłam na blat, w międzyczasie również uformowałam sobie wałek, także dzielę go teraz na 8 części. Najpierw na pół i każdą część na takie mniejsze kawałki. Mamy 4, 5, 6, 7 i 8. Z każdej części formuję kulkę, rozpłaszczam, tworząc mini pizzę. Można też rozwałkować wałkiem i powinna mieć grubość od pół do 1 cm. Ja pewnie tak podzieliłam ciasto, że jedne pizzerki będą mniejsze, drugie większe, ale przecież to nie o to tu chodzi, żeby wszystkie były jednakowe. Dobra, pierwszą już mam. Teraz robię tak samo z kolejną. Formuję kulkę. Was serdecznie zapraszam do dołączenia do naszej grupy na Facebooku oraz do zaobserwowania nas na Instagramie. I zobaczcie, to jest bardzo prosta sprawa. Co już mogę na ten moment powiedzieć, że ciasto jest bardzo takie przyjemne w dłoniach, jest elastyczne, jest mięciutkie. O to chyba właśnie chodziło, także naprawdę tutaj bardzo duży plus dla autorki tego przepisu za samo ciasto drożdżowe, bo jak wiecie i to może być czasami takie twarde, a to jest mięciutkie, bardzo przyjemnie się z nim pracuje. Robię tak samo z kawałkami i wracamy za chwilę. Pizzę już mam przygotowane, tutaj rozgniecione, później na koniec sobie troszkę je wygładziłam wałkiem. Teraz musimy formę wysmarować tłuszczem, wyłożyć papierem do pieczenia i jak dla mnie to jest trochę bez sensu, ponieważ ja jak wykładam papier do pieczenia, to już nie smaruję tłuszczem, przecież ten papier nigdzie nie odleci. I teraz na taką blachę przekładam nasze kawałki ciasta. Także biorę sobie, na tą jedną blachę wejdzie mi myślę, że około 4. Pizzerki ułożone, teraz musimy posmarować sosem pomidorowym po 1 łyżce, posypać startym serem, szynką na wierzch, kulki mozzarelli i wszystko posypujemy oregano. Także ja sobie na początek biorę sos. Ja tutaj mam przygotowany koncentrat pomidorowy z cukrem. My zawsze korzystamy z takiej mieszanki, jeżeli robimy pizzę albo właśnie jakiegoś rodzaju pizzerki. Po łyżeczce sobie wykładam i teraz ja przy użyciu pędzelka rozsmaruję to po całej wielkości naszego ciasta. 2 pizzerki tutaj dla namiana troszkę przyostrzymy ostrą papryką. Ścieram ją bezpośrednio na sos i będziemy przechodzić do wykładania składników. Dobra, i teraz istotna rzecz. My troszkę zamienimy kolejne składników, ponieważ tu miała być najpierw szynka, później najpierw tarty ser, później szynka na wierzch, kulki mozzarelli. My na początek zaczniemy od kulek mozzarelli i tutaj właśnie ja Wam sprzedam takiego protipa. Nie mogłam znaleźć w sklepie akurat kulek mozzarelli, kiedy ja byłam, nie było po prostu, więc kupiłam zwykłą mozzarellę, pokroiłam ją na kosteczki i mamy jakby zamiennik tych właśnie kulek mozzarelli. Także na początek rozpoczynam od tej mozzarelli, wykładam sobie ją na dno. Na to posypiemy wszystko serem
i na sam wierzch położymy, u nas dzisiaj zamiast szynki jest salami. My od jakiegoś czasu tak właśnie robimy i nam się to doskonale sprawdza. Dobra, posypujemy teraz startym serem. Cóż, trzeba przyznać, że te pizzerki są naprawdę takie dosyć proste i szybkie w wykonaniu, bo zajęły nam niewiele. Co istotne, chyba przez tą ilość, większą ilość drożdży nie czekamy, aż to ciasto wyrośnie, więc to też zobaczymy, jak one w ogóle wyrosną, bo ja zawsze jak już robiłam coś, to czekałam, aż ciasto wyrośnie i dopiero wtedy formowałam pizzerki. Tutaj ten etap wyrośnięcia był pominięty albo ktoś o nim zapomniał. Zobaczymy, przekonamy się, jak to wyjdzie. Przedostatni składnik, ale ostatni taki kluczowy, w naszym przypadku salami. Nie żałujemy, kładę na wierzch. Tutaj po 4 na te większe. Jak widzicie, one jest jedna mniejsza, druga większa, to nie ma w niczym znaczenia. Tutaj myślę, że też 4. I ostatnia kluczowa rzecz. Tutaj była informacja, żeby posypać oregano. My dzisiaj posypujemy sobie gotową przyprawą do pizzy, ponieważ tam jest mieszanka właśnie takich przypraw jak oregano, między innymi. Także posypuję. I cóż, będziemy chyba wstawiać do piekarnika. Pizzerki pieczemy około 20 minut w temperaturze 180-200 stopni bez termobiegu i na środkowej części piekarnika powinny być one lekko zarumienione, a od spodu, po brzegach i od spodu, żeby już to był ten moment, kiedy wyciągamy. Biorę pizzerki na środkowy ruszt do piekarnika. Ustawiam czas 20 minut, ale jakby ja też będę to kontrolowała, żeby one nam się przez te 20 minut nie spaliły. 20 minut pieczenia właśnie zakończone. Pizzerki bardzo urosłe. Jak widzicie, tak się prezentują. My w międzyczasie zaraz też wstawimy drugą część, ale na ten moment mamy już pierwszą część gotową, także można szamać. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję. Smacznego! Myślę, że to czas na krótkie podsumowanie. Ja sobie kawałek rozkroiłem. W ogóle swoją drogą zobaczcie, co się za oknem dzieje. Mamy marzec. Taka zamieć śnieżna przyszła, że... Który dzisiaj jest? 4 marca? Jakoś tak. No dobra, ale wracamy. Trochę delikatnie przystygło nam to. Myślę, że próbujemy. Tak wygląda ciasto z drugiej strony. Jest delikatnie przypieczone. Słuchajcie, ciasto jest naprawdę super. Jest delikatne, puszyste, delikatnie nam urosło w piekarniku. Składniki na górze proste, ser, salami w naszym przypadku i w zupełności wystarczy. Słuchajcie, jaka jest przewaga takich małych pizzerinek względem jednej dużej pizzy? Mianowicie taka, że możemy zrobić 4 różne smaki. Względem jak robimy jedną pizzę, to robimy jedną o jednym smaku. W przypadku 4 każdy może sobie dorzucić swoje dowolne składniki, to moim zdaniem jest super. Ogólnie pizzerynki przypominają w smaku normalną, dużą pizzę. Moim zdaniem świetne, ciasto puszyste, delikatnie się zapiekło od dołu, jest chrupiące. Perfekto. Słuchajcie, warto zrobić ten przepis. Jest, tak jak nazwa wskazuje, szybkie pizzerynki. To naprawdę jest bardzo szybki, bardzo dobry przepis. Wychodzi 8 sztuk z tej porcji. Przy 4 osobach po 2 na głowę. Moim zdaniem full jedzenia. Jeżeli ktoś chce, po prostu ucina sobie składniki o połowę i naprawdę wyjdzie również wspaniałe danie. Dajcie znać w komentarzach, czy robiliście ten przepis, co dodawaliście, bo zakładam, że składniki, które były podane w przepisie, są tylko i wyłącznie bazowe, każdy sobie dostosuje to pod siebie. Jak Wam smakowało to ciasto, czy może coś zmienialiście w przepisie, a my widzimy się już w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, hej!